Zastanawiajmy się nad tym, co mówimy do kamery czy do dyktafonu i sprawdzajmy licencję, czy tam jak to się nazywa, legitymację mediów, jeśli mamy na to ochotę. W trosce drugiego człowieka musimy być razem. Ściga się tych, którzy pomagają i robią to, o czym państwo próbuje zapomnieć. Ściga się ostatnie pokolenie, Justynę z aborcyjnego Dream Teamu. ESG morduje! Rząd to tuszuje! ESG morduje! Rząd to tuszuje! Ordo Juris, wypierdalać! Ordo Juris! Wypierdalać! Spotykamy się dzisiaj, żeby wyrazić solidarność z 5 osób oskarżonych o czyn z artykułu 264a, paragraf 1 KK o to, że 22 marca 2022 roku wspólnie i w porozumieniu w celu uzyskania korzyści osobistych dla obywatela Egiptu i obywateli Iraku ułatwili wskazanym osobom pobyt na terytorium RP wbrew przepisom, przewodząc ich w głąb kraju. Za ten czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Od 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. W ciągu 4 lat w wyniku działań polskiego rządu na polskim terytorium śmierć poniosło co najmniej 90 osób. Ponad 11 000 razy prawo do ochrony międzynarodowej wynikające z konstytucji oraz umów międzynarodowych zostało przez polskie SG złamane i zastosowano pushbacki oraz zarejestrowano prawie 2000 przypadków stosowania przemocy wobec uchodźców przez polskie SG. Dane pochodzą od Stowarzyszenia WAM, które prowadzi rzetelną dokumentację tego, co dzieje się na granicy. Prawdziwa skala tragedii nie jest znana, nie wszystkie pushbacki ani akty przemocy zostały zarejestrowane, nie każda śmierć została odkryta oraz nie wiemy dokładnie, co spotyka osoby po drugiej stronie płotu. Nie pozwolimy na zastraszanie i represję osób zaangażowanych w działania na granicy. Nie zgadzamy się na kryminalizację działań ratujących życia ludzkie. Nigdy nie będziesz szła sama! Stop wywózek! Więcej podwózek! Stop wywózek! Więcej podwózek! Drogie osoby, chciałbym Wam niezmiernie podziękować, że jesteście tutaj czy w online, że przyjechałyście i przyjechaliście z różnych stron Polski, aby okazać solidarność z nami i niezgodę na to, w jaki sposób traktowane są osoby pomagające humanitarnie na granicy polsko-białoruskiej. Czuję dla Was wielką wdzięczność. Wasza obecność i wyrażanie solidarności jest tym ważniejsze, kiedy władza próbuje nas podzielić. Robi to poprzez wskazywanie tych, którym można i warto pomagać, i tych, którzy na naszą pomoc nie zasługują. W ten sposób starają się pokazać, że osoby wspierające ludzi w drodze to te, które robią coś złego. Chcą zniechęcić do nas społeczeństwo, a także podzielić nas i złamać nasz opór wobec zła i niesprawiedliwości. Wasza obecność tutaj to dowód na to, że im się nie udaje, że trwamy razem, że wierzymy w nasze działania, że nie poddajemy się, że nasza solidarność jest silniejsza. Nie ma co ukrywać, nastały okropne czasy. Czasy krótkowzrocznej polityki nakierowanej na wspieranie silnych i dyskryminowanie słabszych. Czasy nacjonalizmu, ignorowania kryzysu klimatycznego i środowiskowego, odwracania się od grup mniejszościowych, kobiet i tych, którzy w systemie ekonomicznym znajdują się na mniej uprzywilejowanych pozycjach. Podczas wywalania do kosza istniejących i proponowanych rozwiązań, które mają na celu zabezpieczenie interesu społeczeństwa, politycy i polityczki zasłaniają się tak zwanym zdrowym rozsądkiem. Ale śmierć i cierpienie osób na granicy, odmowa podjęcia działań chroniących klimat, stawianie zysku ponad prawa człowieka to nie jest zdrowy rozsądek. To kultura wiecznego kryzysu, strachu i przerażającej przyszłości. W tych trudnych czasach chciałbym przypomnieć walkę, która może wydawać się odległa geograficznie i czasowo, ale która mimo wszystko jest bliska i jest dla mnie inspiracją i nadzieją. Mam na myśli walkę z niewolnictwem w Stanach Zjednoczonych. Niewolnictwo zniesiono tam w 1865 roku, zaledwie 160 lat temu. Jednak pierwsza petycja o zniesienie niewolnictwa została napisana przez grupę kwakrów w 1688 roku. Musiało minąć prawie 200 lat, aby żądane przez nich zmiany zostały wprowadzone w życie. To 200 lat walki, pisania petycji, protestów, blokowania dróg, wydawania abolicyjnych czasopism, organizowania spotkań, przemówień, dzielenia się doświadczeniami. Walki, w której olbrzymią rolę odegrały same osoby zniewolone i wolne osoby koloru.
Osoby walczące z niewolnictwem nazywane były ekstremistami, wrogami ojczyzny, fanatykami. Organizowano na nich ataki. Mówiono im, że świat, który sobie wyobrażają, nie jest możliwy, bądź to z pobudek rasowych, bądź to z przyczyn ekonomicznych. Jak widać, niewiele pod tym względem się zmieniło w narracji władz państwowych. Ale to właśnie dzięki nieustannej walce, solidarności, wzajemnemu wsparciu, organizowaniu i głośnemu krzyczeniu o konieczności wprowadzania bardziej sprawiedliwych rozwiązań prawnych udało się znieść niewolnictwo. Oczywiście było to połowiczne zwycięstwo, po którym nastąpiła setka lat pracy przymusowej, linczów, separatyzmu. Jednak był to na owe czasy olbrzymi krok, który jeszcze kilka lat wcześniej wielu polityków nazywało nierozsądną utopią i niemożliwością. Osoby, które rozpoczęły walkę z niewolnictwem, nie doczekały się jego obalenia. Nie miały okazji uczcić wprowadzenia 13 poprawki do Konstytucji USA. Jednak nie traciły wiary i nadziei, a ich działania były kolejnymi kroplami drążącymi skałę. Mam nadzieję, że ich walka, ich nadzieja, ich nieustępliwość i kontynuacja działań pomimo kryminalizacji, opresji i oszczerstw pod ich adresem będzie dla nas wszystkich inspiracją do trwania przy naszych działaniach, naszej solidarności i trosce. Bo to my mamy rację, bo to my chcemy świata i godnego życia dla wszystkich. Nas też nazywają wrogami ojczyzny, radykałami, którym brakuje rozsądku. Państwo chce nas kryminalizować, odbiera kolejne prawa grupom mniejszościowym, co dzieje się w coraz szybszym tempie. Język używany przez znaczną większość polityków i polityczek jest dehumanizujący, a ich cele i polityki mają coraz bardziej krótkowzroczny charakter i są skupione na coraz węższych grupach społecznych. W międzyczasie rozszerzają się grupy tych osób, których władze wskazują jako problem, jako niezasługujących na wsparcie lub państwa lub wspólnotowe. Naszą niezgodę na taką politykę mogą nazywać myśleniem utopijnym bądź marzycielstwem. Ale powiem wam jedno. Toni Morrison, czarna pisarka z USA, napisała w jednym ze swoich esejów: zachęcam was do tego, byście marzyli dalej. Marzenie nie jest bowiem nieodpowiedzialne. To ludzka sprawa najwyższej wagi. Musimy marzyć, by dać tym marzeniom siłę, zasięg i trwałość, na które zasługują. Nie pozwalajcie, by ktokolwiek was przekonywał, że tak właśnie wygląda świat i tak właśnie musi być. Musi być tak, jak być powinno. Chciałabym też przytoczyć słowa innej pisarki koloru, Walidah Imarishi. We can't build what we can't imagine. Nie możemy zbudować tego, czego nie możemy sobie wyobrazić. Niezależnie od tego, co się stanie w naszej sprawie i w dziesiątkach spraw osób walczących o ochronę klimatu, o prawa człowieka, zwierząt i środowiska, niezależnie od tego, jak bardzo instytucje państwowe będą represjonować tych, którzy nie zgadzają się na powrót do XIX wieku, marzmy i pamiętajmy, że marzenie to odpowiedzialność. Marzenie to zaproszenie do tego, aby działać, aby wnosić je w życie. Wspierajmy się w tym, dbajmy o siebie nawzajem, bądźmy wdzięczne za siebie nawzajem i marszmy w świecie sprawiedliwym, równym, w którym troska i solidarność nie znają granic. Dziękuję. Wolność dla piątki, to nasze porządki! Wolność dla piątki, to nasze porządki! Wolność dla piątki, to nasze porządki! Dziękujemy bardzo, cała nasza piątka. Dziękujemy wam, że jesteście z nami bardzo. Tak, mam dzień wolny od pracy, jestem na urlopie. Ale tak nie jest to pora do tego, żeby żartować. Od tej pierwszej rozprawy minęło trochę czasu i to było bardzo stresujące i bardzo wyczerpujące. Ale gdybyście mnie zapytali, czy ja żałuję tego, że komuś pomogłam, to moja odpowiedź jest jedna: absolutnie nie. Wiecie, tego co może nie tyle żałuję, ale że jest mi smutno i przykro, to tej całej fali hejtu, ostatnio w Czerwonym Boże, czy tej nienawiści, tej krytyki, oskarżeń, no ale to jest, można by powiedzieć, wpisane w naszą rzeczywistość teraz. My wiemy, że się trochę uaktywniły te środowiska prawicowe, nacjonalistyczne. Też wiemy, jaką mają wizję patriotyzmu, natomiast ja mogę powiedzieć, że moja jest zupełnie inna. Moja jest taka, żeby absolutnie nikogo nie wykluczać. Że ja zawsze starałam się i staram żyć tak, żeby to społeczeństwo, które współtworzymy, żebyśmy byli nawzajem za siebie odpowiedzialni i żebyśmy się najbardziej starali o tych, którzy są w potrzebie, którzy są najsłabsi. I to mówię jako osoba, która jest stąd, z Podlasia, z pogranicza, która pracuje jako edukatorka i która jest matką. Pozdrawiam serdecznie.
Też mówiłam o tym, że dobro to nie jest nic wyjątkowego, żadna specjalna filozofia. Wokół niego zbudowano mnóstwo systemów, religii, ale tak naprawdę to dobro sprawdza się w działaniu i chyba nie chcemy, żeby to było tylko puste słowo retoryczne, bez wsparcia, przynajmniej ja tak nie chcę. Mówię o tym dlatego, że teraz się zbliża Wielkanoc, jest Wielki Tydzień i on nam przypomina o ofiarności i to takiej, której nie byliśmy, nie jesteśmy w stanie chyba zrozumieć, o altruizmie, który no, wymaga takiej ofiarności i dla nas wszystkich, może to jest bardzo powiedziane, ale dla nas wszystkich pomaganie na granicy to była taka ofiarność, bo to wymagało wyjścia ze swojej strefy komfortu, żeby zobaczyć, że jest, nawet powiem tak, nie zobaczyć, bo to nie wymagało wzroku, to wymagało wrażliwości, że jest gdzieś człowiek, który cierpi, któremu trzeba pomóc. I taka jeszcze jedna myśl, o którą się chciałam podzielić, jest o wolności, że ci wszyscy, którzy uciekają przed represjami, im zależy na tej wolności tak samo jak nam, którzy żyjemy w demokratycznym państwie, w Polsce. A czym ta wolność jest dla nas, mieszkańców? Jednym z aspektów tej wolności jest to, że możemy podejmować decyzje zgodne z naszym sumieniem. Takie decyzje, które nikogo nie krzywdzą, nie uderzają, nie godzą w państwowość, a które się opierają na takim najprostszym odruchu reagowania na czyjeś cierpienie. Ja nie muszę wiedzieć, kim jest osoba prosząca o pomoc. Wystarczy, że ja nie chcę, żeby on cierpiał. I chciałabym, żeby każdy z nas o tym pamiętał, że też, że jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji, to miejmy tą nadzieję, że my też dostaniemy wsparcie. Tak mnie wychowano, tak ja wychowuję swoje dzieci, tak ja chcę żyć. I powiem tak, gdybym miała raz jeszcze wybierać, zrobiłabym dokładnie tak samo, bo chcę wierzyć, że ten wybór czyni nas naprawdę wolnymi. Dziękuję. Myślę, że trudno by mi było dodać coś mądrzejszego niż powiedziały koleżanki przede mną. Natomiast jeszcze odnośnie naszych kochanych prawicowych tutaj oponentów, tak się zastanawiałem w nocy, że jakbym chciał wywołać operacją specjalną panikę w Europie, to potrzebowałem pożytecznych idiotów, żeby tą panikę siali. Także pozdrawiam panów. A tak bardziej na poważnie, to nie było łatwo przez ostatnie tygodnie dla mnie. Więc tym bardziej się cieszę, że jednak się odważyłem tutaj być i stanąć przed wami i nie chować twarzy. Bo w kontekście tego, że nie zrobiłem absolutnie nic złego, nie powinienem tej twarzy chować przed wami. I wydaje mi się, że każda osoba, zaangażowana w działalność, czy to na rzecz innych osób, czy na rzecz przyrody, czy na rzecz klimatu, może z tą głową dumnie podniesioną kroczyć przez życie i być z tego dumną. I tego wam wszystkim też życzę tutaj, żebyście dzisiaj, wracając do domu, wracały jako dumne osoby, które okazały wsparcie nam, którzy tego wsparcia potrzebujemy. Dziękuję. Dziękujemy! Dziękujemy! Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie.
Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia.